Witajcie moi drodzy, z tej strony Tomasz Okomarczyński. Jesteśmy w Niepołomicach, gdzie 19 września 2026 roku odbędzie się bardzo ważne rowerowe, gravelowe wydarzenie, a tak naprawdę to dwa wydarzenia, bo w pierwszej kolejności będziemy mieć J-Labs Mistrzostwa Polski w kolarstwie gravelowym branży IT oraz wyścig by Tomasz Marczyński na dwóch dystansach. Więc będzie się działo tutaj bardzo dużo. Zaraz wjedziemy sobie na dziedziniec Zamku Królewskiego i opowiem Wam troszeczkę więcej o tym, co tutaj się wydarzy. Moi drodzy, dziedziniec Zamku Królewskiego w Niepołomicach będzie nas gościł już po raz 9. W 2018 roku odbyła się tutaj pierwsza edycja wyścigu by Tomasz Marczyński, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy tutaj zagościć ponownie. Ten właśnie dziedziniec 19 września zamieni się w rowerowe miasteczko i w centrum dowodzenia wyścigu. Na płycie dziedzińca będziecie mogli spotkać wielu wystawców. Zbudujemy tutaj duże rowerowe Bike Expo. Tutaj będzie usytuowane podium i wszystkie ceremonie związane z wręczaniem nagród i rozdawaniem tytułu mistrzów i mistrzyń Polski. I tutaj spotykamy się również po odbiór pakietów. Tutaj będzie usytuowane biuro wyścigu. Natomiast vis-a-vis wyjścia, czyli bramy wyjazdowej z dziedzińca, w pobliskim Niepołomickim Parku będą odbywać się zawody dla dzieciaków, więc zapraszamy Was wszystkich tutaj do nas 19 września całymi rodzinami. Moi drodzy, po odbiorze pakietów startowych możemy wyjechać sobie przed bramę i tuż przed bramą usytuowany jest start honorowy. Tutaj się wszyscy ustawimy i później zwartą kolumną pojedziemy sobie w stronę startu ostrego, w stronę Puszczy Niepołomickiej. Ruszamy. Dojeżdżając do końca drogi królewskiej asfaltowej, zjeżdżamy w stronę Puszczy Niepołomickiej. Droga królewska ciąg dalszy, tylko że odcinek szutrowy i dosłownie 150 metrów od tego miejsca będzie usytuowany start ostry i meta ostra zawodów. Po przejechaniu 3 km i 500 metrów dojeżdżamy do pierwszego ważnego punktu, czyli do Polany Poszyna, na której będzie usytuowana nasza słynna agrawka. Tuż obok niej będzie usytuowany również bufet oraz punkt serwisowy. Kolarze rywalizujący na trasie o długości 47 km przejadą tędy 3 razy, natomiast kolarze, którzy będą ścigać się na 99 km, przejadą tędy aż 7 razy. Moi drodzy, za nami odcinek szybkich szutrów między kilometrem 5 a 10. Mieliśmy praktycznie cały czas takie długie, proste z idealną nawierzchnią, gdzie mogliśmy rozwinąć duże prędkości, a teraz na kilometrze 10 zakręcamy 90 stopni w lewo i zaczyna się troszeczkę bardziej techniczny odcinek z króciutkim zjazdem, a po nim około 500 metrów bardziej piaszczystego terenu. Po przejechaniu 11 km wjeżdżamy na kolejny długi, szybki, szutrowy odcinek tuż przy Czarnym Stawie. Jest to dokładnie przeciwległy punkt rundy. Tutaj będziemy mieć też ustawiony jeden z ambulansów. Cała trasa oczywiście będzie zabezpieczona przez odpowiednie służby, będzie całkowicie zamknięta. Tutaj będziemy mieć jeden ambulans w strefie startu oraz jednego ratownika medycznego na kładzie.
Oprócz tego będziemy korzystać też z usług krótkofalowców, dlatego że tutaj w puszczy nie wszędzie jest zasięg telefoniczny, tak żebyśmy dokładnie na całej trasie mieli komunikację i dzięki temu dbali o nasze bezpieczeństwo. Zakończyliśmy przed momentem szutrowy segment przy Czarnym Stawie, wjechaliśmy na asfalt i tutaj jest ważny punkt, kilometr 13. Jest zmiana w porównaniu z zeszłoroczną rundą. Wyrzucamy odcinek, na którym było bardzo dużo defektów, było tutaj bardzo dużo ostrego gruzu. Kontynuujemy naszą trasę cały czas prosto jeszcze przez 1,5 kilometra drogą asfaltową, a później prosto z niej skręcamy w lewo na Żubrostradę. No i proszę Państwa, Żubrostrada, piękna, szybka droga szutrowa, na końcu której dojeżdżamy do punktu wjazdu na rundę, czyli do strefy bufetowo-serwisowo-kibicowej. Na rundzie będziemy z Żubrostrady skręcać w lewo, a na ostatnim okrążeniu będziemy jechać prosto w stronę mety. 3,5 km i mamy koniec wyścigu. Kochani, na trasie znajdziecie też taki punkt. Ci, którzy jadą wyścig rekreacyjny, możecie sobie tu strzelić fotkę, a naprzeciwko znajdziecie taki podest. Jak na niego wjedziecie i będziecie mieć trochę szczęścia, to podobno można zobaczyć żubra, bo rezerwat żubrów jest dokładnie po przeciwnej stronie drogi. Moi drodzy, na zakończenie kilka informacji technicznych odnośnie dnia 19 września. Zaczynamy tutaj rano, miasteczko wyścigowe, tak jak powiedziałem, na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Niepłomicach, w pobliskim parku zawody dla dzieciaków i wyścigi 47 oraz 99 km, klasyfikacja wyścig by Tomasz Marczyński. Nagrody rozdamy w klasyfikacji generalnej na długim i na krótkim dystansie wśród kobiet i wśród mężczyzn oraz rozdamy również nagrody w klasyfikacjach wiekowych. I jeszcze na długim dystansie, czyli 99 km wyścigu by Tomasz Marczyński, również nagrodzimy najlepszą drużynę. Natomiast jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski branży IT J-Labs, będą to tylko nagrody w klasyfikacji generalnej, czyli mistrz, mistrzyni Polski branży IT na rok 2026 otrzymają koszulki mistrzów oraz nagrody, całe podium oczywiście medale od złotego do brązowego oraz wyłonimy też najlepszą drużynę mistrzów Polski właśnie J-Labs branży IT. Po zakończeniu całej imprezy tutaj na Niepłomickim Zamku przeniesiemy się wieczorem do Krakowa na ulicę Puławskiego 22 do Equipo Cycling Spot, gdzie już tradycyjnie podsumujemy sobie cały wyścigowy sezon i rozdamy bardzo cenne główne nagrody, między innymi tygodniowe wakacje dla 2 osób w wybranym hotelu sieci hotelowej Helios z Hiszpanii. Do wyboru 4 destynacje: Majorka, Benidorm, Almuñécar w Andaluzji oraz Lloret de Mar w Katalonii. Wydaje mi się, że to tyle, także dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam oczywiście do Niepłomic 19 września no i zapraszam też do lajkowania, do subskrybowania kanału i do zobaczenia. Pozdro.